Chcieliście poncza? To będą poncza. Trzy. Mam nadzieję, że wystarczy. No na pewno, żeby zorientować się w tym, jakie mogą wystąpić między nimi różnice. Miltek, najdroższe poncho, o dziwo. Helikon, średnia półka cenowa. No i tutaj tak, to najdroższe jest najcięższe. Helikon jest zauważalnie lżejszy. No i jeszcze Texar. I Texar, o dziwo, jest najlżejszy i najtańszy. Także ja już bym brał Texar w tym momencie. No ale zobaczmy, co jest w środku, bo ja jeszcze, tak jak mówię, nie sprawdzałem ich. Otworzyłem tylko to z Milteka, bo mnie dziwiło, dlaczego ono jest takie ciężkie. Czym ono może się różnić od tych pozostałych? No więc zacznijmy już od tego Milteka. Jak widzicie, największe gabaryty, największa waga. No a z Miltekiem jest różnie, jak już udowodniliśmy na tym kanale. Czasami mają naprawdę dobry sprzęt, czasami wręcz przeciwnie. Nie wiem, jak jest w wypadku tego poncho, ale już widzę, że ono jest takiego naprawdę grubego materiału. Takiego jakby gumowanego. To jest jakaś powłoka jeszcze na tym materiale dodatkowa. Już wydaje mi się, że naprawdę w tym poncho idzie się ugotować. Zacznijmy od samych podstaw. Po co w ogóle używać poncho? Każda membrana w kurtce w końcu puści. No i tutaj pojawia się poncho, które daje nam wodoodporność całkowitą, no ale kosztem oddychalności. Jeżeli wybieramy się w teren i spodziewamy się naprawdę obfitych opadów deszczu, wtedy lepiej wziąć ze sobą poncho niż taką kurtkę z membraną. Oczywiście kurtka ma swoje zalety. Po pierwsze, no oddycha dużo lepiej niż poncho. Po drugie, jest lepiej do nas dopasowana, zapewnia nam większą swobodę ruchów. W poncho no ciężko przemieszczać się gdzieś w krzaczorach poza szlakami, dlatego że łatwo wszędzie gdzieś tym poncho zahaczyć. No ale znowuż poncho ma kolejne zalety względem kurtki. Możemy je ubrać, narzucić na siebie w momencie, kiedy nosimy plecak, także to poncho przykryje nam również plecak. No i plecak nie zostanie zalany. No z kurtką już nie mamy takiego komfortu. Napy rozpinam i popatrzcie, jaką mamy płachę. Także bez problemu mogę wykorzystać takie poncho jako tarp. A tak może wyglądać przykładowe schronienie na bazie poncho. Jak widzicie, pełnoprawny tarp. Mały, ale spokojnie się w nim zmieścimy, osłonimy przed deszczem, przed wiatrem. No i tutaj dodatkowy plus tych ponch miltekowych, bo one, jak widzicie, oprócz tych oczek mają jeszcze sznurki dodatkowe. Jak widać, to się przydaje. Od razu można przywiązać. No takich sznurówek nie ma w ponchu ani Texara, ani Helikona, mimo że oczka tam są, ale nie ma dodatkowych sznurków, także tutaj naprawdę duży plus za ten dodatek. Jak widać, kaptur może nam posłużyć jako dodatkowy punkt montażowy, po to, żeby całość podnieść do góry. Tutaj jakaś lina, którą znalazłem po drodze. No jestem chroniony przed deszczem, przed wiatrem. Mogę spędzić tutaj spokojnie noc pod takim właśnie poncho. Oczywiście w ten sam sposób możemy rozbić poncho od Texara, od Helikona. One wszystkie mają zbliżone rozmiary, mają te oczka montażowe. Tutaj rozbiłem tylko poncho od Milteka, no bo po co budować kilka takich samych konstrukcji. Jak widzicie, z poncha jak najbardziej możemy wybudować schronienie, użyć go jako tarp. Poncho marki Helikon, ładnie zapakowane w pokrowcu ze splotem ripstop, także odpornym na rozdarcia. Cieniutki materiał, a to jest już no po prostu kawał solidnej płachty, ciężkiej. Także jeżeli chodzi o tarp, to być może ta peleryna da nam większą wodoszczelność, wodoodporność przy budowie schronienia. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie taką narzutę na deszcz, przeciwdeszczową, no to Helikon sprawdzi się dużo lepiej, bo jest leciutki. Nie będzie nam ciążył, nie będzie nam ruchów tak bardzo krępował, nie będzie tak sztywny jak produkt
Milteka. Myślę, że to jest po prostu ten sam materiał co w Super Tarpie, także jeżeli posiadacie Super Tarp, który jest dość popularny, to sobie sprawdźcie, z jakiego materiału jest zrobiony, będziecie wiedzieli, z czego zrobione jest to poncho. A skoro już mowa o Super Tarpie, który był przeze mnie testowany, no to był odporny na deszcz. Podczas jednego ze szkoleń, które prowadzę, spałem pod Super Tarpem, kiedy padał deszcz taki ze śniegiem. No i tarp mnie ochronił całkowicie. Skoro jest to ten sam materiał, to tak samo całkowicie ochroni mnie to w formie poncho, jak i również w formie schronienia. Napy, które umożliwiają nam dopasowanie do nas tego poncho, do naszej sylwetki, ale również jeżeli na przykład przemierzamy teren z kumplem i on też ma to poncho, albo nawet inne, bo może nawet pasują do siebie te napy, to możemy te poncha połączyć. O, proszę bardzo, możemy te poncha łączyć ze sobą, różnych marek nawet, bo napy jak widać mają jakiś uniwersalny tutaj rozmiar. Łączymy jedno poncho z drugim, mamy większą płachtę biwakową. No i też podejrzewam, że jeżeli mowa tutaj o jakiejkolwiek oddychalności, to mimo wszystko ten materiał na pewno lepiej oddycha niż to gumowane coś. Także mimo, że droższy i również dostępny w sklepie Miltek, to ja spisuję go na straty. Tak jak widzicie. Czasami produkty Milteka są dobrej jakości, czasami należy je odrzucić, bo być może nie jest to złe poncho. No na pewno nie jest to złe poncho, ale jeżeli mamy już kupić konkretne poncho, jedno mieć, no to lepiej chyba wziąć tańsze i lepsze niż gorsze, droższe, cięższe, sztywniejsze. Także jak dla mnie wygrywa tutaj zdecydowanie Helikon. No ale mamy jeszcze przecież poncho marki Texar. Co ciekawe, poncho od Texara jest jeszcze lżejsze niż poncho marki Helikon. I jest jeszcze tańsze. Także tutaj mamy ciekawą zależność. Im coś jest bardziej ultra light, tym jest tańsze. No zazwyczaj w ekwipunku takim podróżniczym, bushcraftowym, survivalowym, no to jest na odwrót. Im coś jest lżejsze, tym jest droższe. Tutaj mamy o dziwo, im lżejsze, tym tańsze. Nie wiem dlaczego, może zaraz się dowiem, bo na razie jest to dziwne, bo to poncho wydaje się być rzeczywiście lepsze od Miltekowego. Tu jest materiał coś pomiędzy tym Helikona, a tym Milteka. Duża powierzchnia, tak samo możemy wykorzystać jako płachtę biwakową. Mamy oczka do montażu, mamy napy, które umożliwią nam dopasowanie tego do sylwetki, jak również połączenie z innym poncho. No ale co ciekawe, mamy tutaj również tę taką jakby gumowaną powłokę, co w przypadku płachty marki Miltek. Tutaj ta powłoka jest grubsza wyraźnie, to jest naprawdę jakby taka guma. Tutaj jest cieńsza, ale jednak jest ta dodatkowa powłoka na materiale poliestrowym. Materiał Ripstop. I to naprawdę w dotyku już sprawia wrażenie, że można się pod tym ugotować. Tak samo jest tutaj w Milteku. Nie lubię takich powierzchni, bo one kojarzą mi się właśnie z brakiem oddychalności jakiejkolwiek. Natomiast tutaj w Helikonie tego nie ma. Tu jest tylko materiał z jakąś membraną, ale nie ma tej gumy. Także nie wiem, musiałbym naprawdę to przetestować w terenie, ale jestem na 90% przekonany, że prędzej zaparzę się pod peleryną Texara niż pod peleryną Helikona. No i jestem również na 90% pewien, że najbardziej zaparzę się pod peleryną od Milteka. Tak jak mówię, testy w terenie nastąpią. Na kanale Adventurer zachęcam Was do subskrypcji. Gdzieś podczas wypraw na pewno będę testował te peleryny. Oczywiście taki laboratoryjny test to nie to samo co ulewa, ale sprawdzić możemy. Spływa bardzo ładnie. Nic nie wsiąka. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze Texar i Helikon. Nic tutaj nie przesiąkło. Suchutko. Tutaj poncho od Texara, już nie rozpinałem pełnego schronienia, napiąłem tylko jedną ścianę po to, żeby zrobić test wody. No więc działamy. Również wszystko spływa.
Nic nie wsiąka, krople pozostają na powierzchni. No i tutaj susza. No sprawdźmy jeszcze Helikon. Texar się suszy, ściana Helikona rozpięta. No i mam teraz wrażenie, że o ile Helikon i Miltek mają podobne wymiary, tak Texar może być minimalnie mniejszy. Ale to muszę jeszcze sprawdzić. No i dobra. Ścianka napięta. Poprzednie poncza zdały ten test. Jak będzie z tym? Woda spływa. No wylejmy już całą wodę. Wszystko ładnie spłynęło. Kropelki zatrzymały się na powierzchni. Odcinek wybieramy poncho, a więc wybierzmy. Które z tych trzech bym wam polecił? Odpada nam poncho marki Miltek. Wybierajcie między Texarem a Helikonem. W zależności od tego, na czym wam zależy. Czy na wadze i gabarytach, czy na oddychalności. Bo cena no jest porównywalna. 10 zł różnicy, to mówmy się, no nie jest jakoś szczególnie dużo. Także poncha omówione. Wiemy już, kiedy stosować poncho, a kiedy kurtkę wodoszczelną. Jeżeli macie propozycje odnośnie kolejnych odcinków, przyjrzyjcie ofertę sklepu, zobaczcie jaki sprzęt jest w ofercie sklepu Millworld. Jeżeli was zainteresuje konkretny rodzaj sprzętu, dajcie znać o tym w komentarzach, powstanie odcinek na ten temat, zrobimy przegląd tego sprzętu. No i tak jak mówiłem, te poncha wszystkie zostaną przetestowane na kanale Adventurer. A tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.